Witam Państwa bardzo serdecznie. Pamiętacie, w poprzednim odcinku byliśmy w kopalni Łupku i wydawało nam się, że chyba jest tutaj jakiś drugi poziom. I znaleźliśmy ten drugi poziom i zamierzamy tam wejść i za chwileczkę Państwu pokażemy. Do tej kopalni wiodą metalowe drzwi. Tutaj znowuż informacja dla urbeksiarzy o salamandrach, żeby nie robić im krzywdy. Oczywiście weźmiemy to pod uwagę. Tutaj ten niebieski kabel, który też był w tamtej kopalni. Grzegorz wspominał, że to raczej nie służyło do robienia odstrzałów. Obecnie upodobały go sobie muchy i sobie na nim siedzą. A tutaj obudowa taka ceglana. I widzę, że tutaj też namurowali do góry też takie znaczne wzmocnienia. Zresztą Grzegorz wspominał, że kopalnie Łupku i w ogóle kopalnie są najbardziej niebezpieczne przy wejściu, ponieważ ta część jest bardzo wrażliwa na pogodę. Zamarza, rozmarza i to niestety powoduje uszkodzenia. Dlatego zrobili tak, żeby było bezpiecznie. A tutaj schowana jest stara opona. No ciekawy sposób wyrzucania śmieci. Możliwe, że po prostu starali się użyć jakiegoś wypełniacza i rzucali, co mieli pod ręką. A potem tu pewnie to odpadło. I to pewnie jest to. I uwidoczniło swoje trzewia. A teraz już dochodzimy do takiej kopalni, bardziej surowej. A tu w ogóle tajne wejście. Jakby tam zamurowali, to tu w razie czego można wejść sobie z lasu. Prosto z lasu się dostać. To wygląda na ochraniacze na słuch. Czyli takie słuchaweczki, żeby nie było za głośno, jak się pracuje w zbyt głośnym miejscu. A tutaj jeden z górników tak szybko się ewakuował, że zostawił swoją torbę. Nie, żartuję, to jest torba Grzesia. Początkowo mamy taki dość prosty odcinek, może trochę wijący się. I idziemy sobie wzdłuż torów kolejowych. Czyli właściwie podobnie jak obok. Tu jest jakaś bocznica, jakaś metalowa zaślepka z okrągłym wzorem, może na jakiś, nie wiem, wentylator? Trudno powiedzieć. Wentylatorów jeszcze nie spotkaliśmy, w poprzedniej kopalni było, w poprzednim odcinku, możecie tam sobie zajrzeć. Tam były wentylatory. O, zobaczcie. Niższy poziom. I pamiętacie? Byliśmy tam, w tym samym miejscu na dole. Ja mówiłem Wam wtedy, że jest to połączenie z powierzchnią, ale nie jest to połączenie z powierzchnią, tylko właśnie z tą kopalnią. Bo tam taka góra właśnie szła. Tu jest wszystko zabezpieczone, żeby nikt nie spadł, ale jakbyście czasami tutaj szli, to uważajcie, ponieważ to wszystko było zabezpieczone jakiś czas temu i nie wiadomo, na ile wytrzymałe jest to obecnie. Radzę po tym po prostu nie chodzić. Na ścianach poustawiany jest łupek. Pełni on funkcję podporową, czyli taką, żeby się kopalnia nam nie zawalała. Tu widzimy rozwidlenie torów. To jakiś fragment torów wycięty, nie wiem, na sprzedaż. No i pojawiają się rury zapewne od sprężonego powietrza, które w kopalni były używane dość często. Tutaj już widzę, że jest transformator. O, jest transformator i skrzynka elektryczna. Może takie małe wyjaśnienie odnośnie prądu w kopalni. Podejrzewamy, ja trochę też tak myślę, że po prostu do kopalni, szczególnie jak jest taka bardzo głęboko położona i potrzebuje dużo prądu, że pewnie idzie jakiś wielki kabel z dużym napięciem, na przykład tam, nie wiem, kilku tysięcy voltów, no i potem na dole jest rozdzielany na jakieś mniejsze rzeczy. Chodzi o to, że żeby puścić na przykład 220 voltów czy niższe napięcie, by trzeba puścić ogromne kable, żeby wytrzymały to natężenie. A tu już tylko jeden nausznik został po kimś. Tam to chyba nie dojdziemy nigdzie, jest zasypane. Puszeczka elektryczna. I musimy gdzieś skręcić. O, są strzałki. Dobrze, że inni eksploratorzy oznaczyli drogę. Nie zginiemy. O, a tutaj mamy zwrotnicę. Zobaczmy, czy ona działa. Spróbuję nogą. Przepraszam, tak mało kulturalnie, ale... O, chyba się przestawiła. Jeszcze raz. Działa jeszcze, zobaczcie. Pójdziemy tutaj za niebieskim kablem. Może ktoś tutaj właśnie oznaczył dojście do jakiegoś ciekawego miejsca. Zakładają, że rzeczywiście to służy, żeby się nie zgubić. Kopalnia nie jest na tyle skomplikowana, żeby się tutaj móc zgubić tak trwale. No ale ktoś może sobie jakoś chciał pomóc tym. Idziemy teraz jakby między komorami, które są dość duże, ale puste. Nie są przeogromne, ale są dość duże. Natomiast my tu jesteśmy, żeby znaleźć
Pozostałości sprzętu górniczego, więc spokojnie, nie będziemy Was katować każdą jedną odnogą, ale pokażemy Wam jakieś takie smaczki, kiedy już na nie trafimy. To tak zwany mały smaczek, wentylator, ale zawsze jest, a za wentylatorem rura i inne rury. Tylko że to znaczy, że to nie było sprężone powietrze, tylko to musiała być wentylacja, akurat w tych grubych rurach. To są jakieś metalowe drzwi. To może świadczyć o tym, że tam było coś ważnego. Co to jest napisane? Lochstation Rauchenverboten. Rauchenverboten znaczy zakaz palenia, a Loch, nie wiem czy to jest H czy Lon, jakaś stacja czegoś. Zajrzyjmy, co to mogło być. Uwaga, wchodzimy. Patrzcie, lita skała. Kabelek. Tu jakiś taki odpowietrzacz. Wygląda, że taki wyciąg. O, wyciąg. Jakiś stół narzędziowy pewnie. Coś. Ale co to za miejsce, że zakaz palenia? W ogóle myślałem, że w całej kopalni jest zakaz palenia. No nic. Tu akurat skarbów nie ma. Ale gdzieś na pewno będą. O, miska. O, za tym budynkiem są drugie drzwi. Widzicie? I tak się rodzą złote pociągi. O, ale jaki sprzęt jest? Ventil Steuers. O, ale ładnie jest napisane. To jakaś tabliczka znamionowa. 660 V, 120 mm2. Web Elektroschaltergrate Grima. Czyli to jest pewnie producent. No to jakieś urządzenia, sterowniki. To takie normalne pomieszczenia, od góry lita ściana, lita skała. Ciekawy w ogóle pomysł. To jakieś zasypane przejście, ale zobaczcie, tu jest napisane exit. Czyli tu można wyjść. Czyli musieliśmy tutaj podejść od tamtej strony, taki jest wniosek. Zresztą przejście jest takie dość wydeptane. Widać, że ktoś tutaj chodzi. W ogóle nie będę udawał, że wolę chodzić z kimś po takich miejscach, a nie sam, ale no, tak się złożyło. Grzegorz poszedł pierwszy, no i już potem się nie spotkaliśmy. To trochę będzie przypomnienie z poprzedniej, z tej dolnej kopalni. Jest zakaz wejścia prawdopodobnie, albo coś w tym stylu, jakaś uwaga. Są tory. Tory się trochę tu rozjeżdżają. Rury. Tu jakieś większe rury. Podejrzewam, że to są takie na powietrze normalne. Takie lutnie. Nie na sprężone, tylko na zwykłe. Tam widzę są dwie zwrotnice, no bo skoro kolej skręca, to muszą być zwrotnice. Poziom komplikacji jednak trochę rośnie, więc już rozumiem, po co są te strzałki. A, tu jest koniec. Jakie ładne serduszko w ogóle. Jednak ogromna jest ta kopalnia. Zmieniam zdanie. Na mapce było napisane, że tu jest około 300 metrów chodnika, czyli właściwie niewiele, a na pewno jest dużo, dużo więcej. Uprzedzając pytanie, na jakiej mapie? No niestety nie możemy powiedzieć. Jest to tajna mapa, którą dysponuje Grzegorz i ma po prostu zaznaczone takie miejsca, które albo sam odkrywa, albo otrzymuje od innych eksploratorów. Możecie teraz zadać pytanie, czy jak weszliśmy do kopalni razem, to czy teraz powinniśmy się na siłę szukać? No nie, ponieważ nie jesteśmy w stanie się znaleźć. Grzegorz, jak jest 2 zakręty ode mnie, to ja już go nie usłyszę. No i nie mamy szans, po prostu albo na siebie wpadniemy przypadkiem, no albo zobaczymy się po wyjściu. A tutaj mamy lokomotywę elektryczną, to znaczy mamy akumulatory i mamy 2 części tej lokomotywy. Prawdopodobnie zostały one rozcięte, żeby wydobyć silnik z tej lokomotywy. Lokomotywa ta ciągnęła wózki, tak zwane koliby, i podjeżdżała tutaj do szybu. Możecie mi wierzyć lub nie, ale tutaj mamy bardzo głęboki szyb, który prowadzi do poziomu, który znajduje się pod nami. Zwiedzaliśmy go w poprzednim odcinku. A to właśnie są koliby, czyli te wózeczki, które woziły urobek. Tam jest, widzę, zakaz wstępu, więc to trzeba zobaczyć koniecznie. Za zakazem wstępu są najciekawsze miejsca zawsze. No właśnie, to jest taki porządny zakaz wstępu. Co tutaj mamy? Mamy troszeczkę wody.
Przejdziemy tutaj zaraz, ale też nie chcę chodzić w takim chaosie, żeby zobaczyć po prostu większość miejsc. No i mówiąc wprost też, żeby się nie zgubić. Tutaj kolejne koliby, ale tego sprzętu jeszcze tutaj powinno być więcej, więc szukamy dalej. Danger, tutaj jakaś data i Dave. Czy ktoś tu zginął? Ale za bardzo nie wiem, od czego miałby tutaj zginąć. Zobaczę jeszcze tutaj te komory. Może coś tutaj znajdę. O, jest strzałeczka, która mnie prowadzi pewnie do wyjścia. Nie no, ta kopalnia jest ogromna, nie? Można chodzić i chodzić. Ale czuję już, że przekraczam ten poziom, w którym czuję się komfortowo. O, tu nie byliśmy, bo tego nie było, tych pomarańczowych taśm. O, to ciekawe, jakieś rusztowanie. Rusztowanie? Nie wiem, pewnie się tu wchodziło do góry, ale po coś to służyło. No, trochę już zaczynam się niepokoić, bo dochodzę do takich miejsc, które już za daleko jestem po prostu i jednak wracam. Się po prostu boję, że się zgubię. Ale już rozpoznaję te miejsca, więc nie ma dramatu. O, tu są te koliby. Jednakże to każdy ma tę tolerancję gdzieś indziej, ale jak jestem sam, to boję się. O, światło widzę. Grzesiu, jesteś tam? Widzę światło, mam nadzieję, że to Grzegorz, a nie jakiś eksplorator obcy. Tak, to Grzegorz. O, i tutaj mamy bardzo ciekawą sytuację. Pamiętacie te miejsce z dołu, gdzie pokazywałem, że był zrzut urobku? Tutaj jest właśnie to miejsce. A tutaj mamy obrotnicę. Służyła ona do tego, żeby wózki mogły skręcić, bo jak się domyślacie, nie jest tak prosto skręcić na torach kolejowych. A to, co tutaj leży, to jest wąż na sprężone powietrze. Można to było podłączyć do głównej rury na sprężone powietrze, a po drugiej stronie było jakieś urządzenie, na przykład wiertnica. Wydawałoby się, że doszliśmy do przodka, ale raczej to nie jest przodek, tylko zobaczcie, to jest zawalone. Tutaj wystaje kawałeczek toru i wszystko wskazuje na to, że no tam coś jest, że tam coś kiedyś było. Te chodniki się rozgałęziają w każdą stronę, po prostu w lewo, w prawo. Można by tutaj chodzić bez końca, to znaczy no pewnie byłby gdzieś koniec, ale no na pewno jest tutaj wiele kilometrów i my niestety tego nie jesteśmy w stanie, nawet nie chcemy Państwu pokazywać, bo byłoby to po prostu piekielnie nudne. Pokażemy jeszcze Państwu coś z tych maszyn górniczych i pewnie będziemy już zmierzać do końca. I tu mamy kolejne koliby. Widać, nie chciało im się tego wywozić na powierzchnię. Zresztą no, może nie były już wtedy w najlepszym stanie, to i po co. Tutaj coś ala rozdzielnia elektryczna, albo przynajmniej jakieś bezpieczniki, mnóstwo kabli. Nie wszystkie udało im się wyciąć. Pewnie w Polsce by nawet tych wewnętrznych kabli nie było, a tutaj coś jeszcze zostało. I nawet takie same kolory jak u nas i wygląda, że chyba tu były 3 fazy, bo mamy 3 przewody fazowe, czyli ten brązowy, czarny i szary. Mamy niebieski neutralny i mamy to żółto-zielone uziemienie, zupełnie jak u nas. Tutaj zobaczcie, skała poustawiana tak, żeby się nie zawaliło, a jednocześnie nie trzeba było tego wywozić na powierzchnię. Ale coś jeszcze chcę Wam tutaj pokazać. Jak człowiek wejdzie trochę głębiej, to znajdujemy drabinę. Jak też bardzo chce, to po tej drabinie można wejść do góry, zajrzeć, ale ja uwierzę, że tam jest na pewno coś bardzo fajnego i nie będę wchodził. Wiem, co to jest. Zobacz, to jeździło po szynach, Aha. a zobacz, co to ma tutaj z przodu. To jest urządzenie, możemy powiedzieć, że taka wielka mechaniczna łopata. Taka mini koparka. Taki spychacz. Spychacz, no. To nabierało urobek i to wsypywało do koliby. Jak był wystrzał, tam był przodek i to wystrzeliło, to było nabierane. Chodź, pójdziemy tymi torami, zobaczymy, co tam jest dalej. Bo jak już są te maszyny, to gdzieś powinniśmy być przy przodku. Może są jakieś wózki kopalniane. Nie dziwi mnie to, że tu jest następne rozwidlenie. Ta kopalnia rozwidla się co chwilę. Dlatego bardzo trudno jest tu się nie zgubić.
Ty, tam jest coś. O, i tutaj świetnie widzimy, do czego to służyło. Jak to było podłączone? Zobacz, jest jeszcze wąż. Tak, gruby i cienki. Tak, cienki to jest do wierteł, a gruby Jest do zasilał tego. tą maszynę. Czyli maszyna też była nasprężona. Powietrze. I nawet stoi jeszcze, widzisz, przy przodku. Stoi, pod- tak, i tu jest podłączona przodek, jest cały tu czas. był odstrzał. Zobacz, to jakby zatrzymanie się w czasie. Wyszli i został sprzęt. A tutaj widać, jak nabierali do tej łychy. No tak, tutaj leżał sobie urobek i... Dobra, obejrzę sobie jeszcze dookoła tutaj, podejdę z tej strony. O, jest podłączony ten przewód tego sprężonego powietrza, to jakieś wewnętrzne rury. Zajrzyjmy tu do środka, coś tu widać? Aha. No właśnie. A tu ktoś siedział, czy jak to wyglądało? Jak to było sterowane? Coś Nie, kojarzysz? tutaj z boku masz Z pokrętło, a boku? tutaj to się zamykało, to jakby ktoś tu siedział. A, To podejrzewam, żeby go bo tu zabiło. skała by po prostu, tu skała No, tutaj wlatywała. były takie wajchy, prawo, lewo, góra, podejrzewam do tyłu, wiesz. Tu stał operator, to jest taka decha, znaczy blacha. Tu stał operator. Na tej zasadzie. Kratka, która chroniła jego twarz. I górnik tutaj nabierał za pomocą miedzi do tyłu. No tak, dobra. Ciekawe. I to już koniec zwiedzania kopalni Łupka w Niemczech. Przyznacie, że sprzęt bardzo interesujący. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszamy na kolejne filmy z kanapowcami. Myślę, że jeszcze nie raz pojedziemy do jakichś obiektów opuszczonych, także z Kowalem. Do zobaczenia w kolejnym filmie.